Cześć. Czy wiesz, jak przerobić kija WaterFed do pracy z narzędziami tradycyjnymi? W dzisiejszym materiale odpowiemy sobie na to pytanie. Dzisiaj pokażę Wam, jak zaadaptować kija WaterFed do pracy z narzędziami tradycyjnymi. Niesie to za sobą bardzo dużo pozytywnych aspektów, między innymi to, że pracujemy sztywniejszym kijem, lżejszym kijem, no i możemy skracać kij według potrzeb. Żeby skrócić kija WaterFed, wiadomo, odpinamy zacisk, wyciągamy jedną sekcję. Bardzo ważnym aspektem jest to, żeby pamiętać, że gdy skracamy sobie kija WaterFed, żeby zakładać na końcu endcapy. No i dzięki nim, stawiając kij na ziemi, nie uszkodzimy kija. Trzeba pamiętać o tym, że kije WaterFed są wykonane z włókna węglowego. Dzięki marce Gardiner mamy parę możliwości, aby zaadaptować sobie ten kij do pracy z narzędziami tradycyjnymi, takimi jak myjka, ściągaczka lub pad do doczyszczania. Wielkie dzięki, że oglądasz ten materiał. Po zminimalizowaniu ekranu filmu, gdzieś tam na dole znajduje się taki magiczny przycisk o nazwie subskrybuj. Jeśli jeszcze go nie klikałeś, bądź klikałaś, to teraz jest na to świetny moment. Dzięki temu, że go klikniesz, naprawdę pomagasz nam w rozwoju tego kanału. Pokażę Wam wszystkie rodzaje, które mamy dostępne, jeżeli chodzi o adaptery do narzędzi tradycyjnych. Pierwszym z nich, no to jest adapter do narzędzi tradycyjnych. Jest on prosty. Jego wpinamy bezpośrednio zamiast przegubu kątowego. No i wystarczy go wsunąć. On tutaj nam ładnie klika i wtedy adapter już mamy założony. Kolejnym jest tego samego typu adapter, czyli do stożków tak zwanych. Tutaj sprawa wygląda podobnie. Wciskamy, przekręcamy i mamy zabezpieczone. On różni się od tego, że ten jest na gniazdo Quick Lock, czyli do przegubu kątowego. Te adaptery posiadają bliźniaczą konstrukcję, dzięki czemu do pierwszego możemy zamontować stożek marki Unger, a do drugiego stożek marki Moerman. Kolejnym stożkiem jest zwykły, prosty stożek do narzędzi tradycyjnych, czyli tutaj zasada jest taka, że nakładamy po prostu jakiekolwiek narzędzie, czy to będzie myjka, czy ściągaczka, czy tu w tym wypadku Wagtail, no to możemy zaadaptować sobie takie narzędzie. Kolejnym adapterem również na gniazdo Quick Lock jest adapter z gwintem Euro. On służy do wkręcania do wszystkich narzędzi, które są tak naprawdę wyposażone w gniazdo Euro. No tutaj dla przykładu mam szczotkę Streamline, no i on działa na tej zasadzie, że go po prostu wkręcamy. Ostatnim adapterem, który posiadamy, jest to adapter Quick Lock do narzędzi Vican. No i tutaj wiadomo, wszystkie narzędzia tej firmy możemy zaadaptować, które są wyposażone w ten system montażu. Dodatkowym plusem jest to, że na przykład stożek od firmy Pulex jesteśmy w stanie tu zaadaptować. Dzięki temu, że klikniemy sobie te dwa elementy, on nam się tu idealnie blokuje i wtedy mamy inny rodzaj stożka na gniazdo Quick Lock. No i tak jak wspomniałem wcześniej, po takiej adaptacji możemy wykorzystywać to z różnymi narzędziami, na przykład ściągaczką Moermana czy myjką Moermana. Tutaj później zwalniamy sobie po prostu tym pinem. Tutaj w przypadku myjki jest to troszkę inaczej, bo musi być z tej strony. I również dzięki temu tu na przykład możemy już, mając ten prosty zamiast przegubu kątowego, po prostu odkręcamy i mamy już tutaj zaadaptowane narzędzie tradycyjne. Dobrze siedzi. Tutaj w przypadku Ungera, no to do demontażu przekręcamy i demontujemy. On ma tutaj akurat dwa gniazda, czyli można go de facto też nasadzić tutaj niżej. Tutaj jest włożony akurat pin od Moermana. I on nam się blokuje i bardzo dobrze siedzi. Teraz pokażę Wam pokrótce, jak to w praktyce wygląda. Czyli właśnie mamy przegub kątowy Gardinera. I standardowo osadzamy go w kiju. Zakładamy nasz adapter.
I wtedy możemy na przykład zaadaptować sobie takie narzędzie, które w sumie jest przeznaczeniem do technologii WaterFed. Jest to Wagtail FedWave i on idealnie nam tu pasuje wtedy na ten przegub. Nie lata, ma pełen zakres pracy, no i możemy go podłączyć, no i w pełni wykorzystywać zalety tego narzędzia. Ze względu na to, że on jest padem jednak, a nie szczotką, dużo łatwiej się nim operuje na niektórych rodzajach przeszkleń. Teraz może pokażę Wam, w jaki sposób możemy zaadaptować sobie taki adapter w Unii, przerobić też kij innego producenta niż Gardiner. No bo wiadomo, wszystkie te narzędzia są jednego producenta. Jeżeli chcemy wykorzystać ten sposób montażu w kijach innego producenta, wystarczy, że odkręcimy sobie połowę naszego przegubu kątowego, zdemontujemy ten liść i teraz wezmę kij Streamline, odkręcę również jego połowę przegubu, demontujemy sobie tą część, zamontujemy przegub Gardinera, tą część z gniazdem Quick Lock, no i zakręcamy. I już tak naprawdę kij Streamline'a mamy przygotowany do pracy z systemem Gardinera, czyli z gniazdem Quick Lock. Wtedy wszystkie te adaptery bez problemu możemy sobie tutaj założyć. No niestety ze względu na kształt tych kijów no nie da się wymienić całego przegubu, bo to byłoby najprostsze, ale po prostu przegub Gardinera nie będzie pasował do kija OWA 8. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy pełną możliwość adaptacji narzędzi tradycyjnych, więc w sumie najprostszym rozwiązaniem, jeżeli chcemy używać narzędzi tradycyjnych z kijem WaterFed, ale na przykład nie posiadamy kija Gardiner, jest wyposażyć się w jeden przegub Streamline OWA 8, jeden przegub Gardinera, połączyć je sobie i mieć taki gotowy przegub do adaptacji narzędzi. Dzięki, mam nadzieję, że wszystko, co było istotne, przekazałem Wam w tym materiale. Jeżeli macie oczywiście jakieś pytania, piszcie w komentarzach, zadawajcie nam pytania, chętnie odpowiemy. Dzięki, cześć.